Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dzisiaj mam dla Ciebie prawdziwy projekt Zrób to sam z transferem w roli głównej. Mam stary kawałek deski, to jest taka trochę krzywa deska, ale zamierzam ją przemalować i chciałabym stworzyć mebel paletowy, ale brak mi palety, dlatego ją po prostu namaluję. Po zagruntowaniu białym podkładem akrylowym wybieram dwa kolory farby i dzielę sobie powierzchnię tej deski wyraźnie na takie trzy obszary. I używam dwóch kolorów, szarego i takiego pięknego beżowego, a następnie mojej kostki do słojów drewna. I teraz w zwolnieniu widać dokładnie, jaki ruch trzeba wykonać, żeby ten słój drewna powstał. Czyli po prostu przeciągnąć jakby zgodnie z kształtem tej kostki wzdłuż pomalowanej farby, tak żeby ją odrobinę ściągnąć. Przez kontrast białego koloru i tego właśnie beżowego powstają nam piękne słoje. Teraz potrzebuję pędzla ściętego i koloru ciemny brąz, którym wykonam cieniowanie. Za pomocą pędzla, który jest namoczony w wodzie i przez to, że on jest ścięty, mogę nałożyć farbę tylko na sam czubek. Cieniuję sobie jedną stronę tych desek i oddzielam też te deski jakby z pewnym przesunięciem, trochę tak jak cegły. A teraz dla kontrastu użyję koloru białego, tak żeby zaznaczyć drugi koniec tych desek i przez kontrast ciemnego i jasnego koloru pojawi się głębia. W ten sposób opracowuję sobie wszystkie deski. Ja to prowadzę tak dosyć swobodnie, nie trzeba się nad tym jakby bardzo pochylać, ale ważne jest, żeby na tym pędzlu była cały czas woda. Teraz suchym pędzlem z kolei chciałabym zaznaczyć brzegi tej dechy, żeby były takie przypalone, dlatego że na paletach wykonuje się stemple za pomocą jakby nagrzanych stempli metalowych i często te deski są gdzieś tam na brzegach troszkę uszkodzone, przypalone. I teraz wydruki stempli w odbiciu lewostronnym. Potrzebuję ręcznika papierowego, jednej niezadrukowanej, cienkiej, białej warstwy serwetki i lewostronnego wydruku, który kładę na serwetce. A teraz transfer ekspresowy PentArtu i patyczek kosmetyczny. Bardzo ważny ruch. Patyczek zdejmuje z patyczka nadmiar o ręcznik papierowy tego transferu i dopiero wtedy pocieram po papierze, a na końcu bardzo dokładnie patyczkiem pocieram po moim wydruku i odbija mi się idealnie na serwetce. Dlaczego ja drukuję po serwetce, a nie bezpośrednio po desce? Dlatego, że czasami to może od razu nie wyjść i to jest jakby o wiele bezpieczniejsza metoda, bo serwetkę mogę sobie przykleić, a jeżeli mi transfer nie wyjdzie, to ją wywalam i robię następną. I teraz moje wydruki przyklejam, uwaga, nie na klej, tylko na lakier akrylowy, błyszczący. To jest bardzo ważne, na matowy to nie wyjdzie. Używam bardzo małej ilości lakieru i ten lakier, tak jak widać w przybliżeniu, rozpuszcza jakby ten biały kolor serwetki, tak że za chwilę będą widoczne tylko stempelki, tylko moje wydruki, tak jakby ten transfer był zrobiony bezpośrednio na desce, a wydruk mam po prostu ostry jak żyletka, jest po prostu idealny. Teraz tak, ponieważ tak jak wspomniałam, te właśnie motywy to są stemple, które są odbijane na gorąco, to one często są jeszcze takie troszkę rozmazane, przypalone, dlatego jeszcze sobie trochę to pocieniuję tym właśnie ciemnobrązowym kolorem i po wyschnięciu wszystko lakieruję. Lakieruję lakierem matowym. Wybieram matowy, dlatego że nie przepadam za połyskiem na drewnie, ale tak na dobrą sprawę mogłabym kontynuować lakierowanie tym lakierem, którym przyklejałam. Także to już jest kwestia do wyboru. No i na koniec zamontuję na wszystko wieszaki. To będzie wieszak na torby, na torebki, taki, który można powiesić przy wejściu. Zresztą przeznaczenie jest kompletnie dowolne. Musiałam chwycić za linijkę, żeby to wszystko było w miarę równo i wkrętarką sobie montuję. To są wieszaki z Ikei, bardzo mi się podobał ich kształt. Także mój projekt na dzisiaj jest gotowy. Mam nadzieję, że
zainspirowałam. Koniecznie podziel się tym filmem, jeśli Ci się spodobał, pozostaw komentarz, to mi zawsze przywołuje uśmiech na twarz. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie.